Za nami kolejne miesiące 2026 roku, a przed nami już jego druga połowa. Jednak zanim to nastąpi, jako najwięksi spóźnialscy w Machinimie musimy się przyjrzeć bliżej premierom, jakie miały miejsce od poprzedniego odcinka. A trzeba przyznać, że wpadło kilka ciekawych pozycji. Pokaźna ilość animacji oddanki, Maciej Sky z nową Machinimą i kolejną, poważną analizą lore Gotika, całkiem sporo filmów od Zaoxami i Pedro Studios i wiele innych. Panie i panowie, z tej strony Szakson, a oto przegląd Machinimy z okresu od marca do maja 2026 roku. Cholera, mamy przejebane. Odcinek rozpoczniemy od twórczości Danki, która dość produktywnie spędziła ostatnie miesiące. Rich, Sexy, Ugly, czyli Diego oraz wylewający się z ekranu Urokiego. Urodziny Gorna. Milten organizuje imprezę niespodziankę z okazji urodzin Gorna. Wciąga w to resztę chłopaków, którzy muszą m.in. wymyślić, co dać Gornowi w prezencie. Diego ma plan i to dosyć niebezpieczny plan, zwłaszcza dla bezimiennego. Co tu świętować? Nie obchodziłeś nigdy urodzin? Prowadź mnie do drugiego kręgu magii. Milten wprowadza bezimiennego w drugi krąg magii. Może brakuje mu dobrej przemowy, by zmobilizować bohatera do dalszej nauki, ale nadrabia to niezłymi ruchami, których najwidoczniej uczą się magowie ognia w przerwach od czytania pism. Wretched. Animacja przedstawiająca największego śmiecia w Gotiku w całej jego wrednej okazałości. Epic Metal. Ballada o Crutchu 2.0. 10 lat serii. Teledysk na 10-lecie serii Bumble Crutch oraz kariery reżysera z GTA San Andreas. Zardzewiały, gratulujemy dekady twórczości. Mam nadzieję, że pozostaniesz z nami jeszcze trochę. GTA San Andreas, Rychu, część 24 by Creator 7. Imperium jest krok od wprowadzenia swojego planu zniewolenia społeczeństwa, a Rychu przeszedł na ich stronę, straciwszy wiarę w dalszą walkę. Byli towarzysze Rycha postanawiają go wykończyć. 24 odcinek z serii od Kreatora. Były wątpliwości, czy zatrzymamy zamieszki. Gothic, Mroczne Dusze. Trailer. Trailer moda, który wcale nie jest żartem na 1 kwietnia, czyli Gothic Mroczne Dusze. Będziecie mogli go ograć w 2040 roku. Trailer autorstwa Dorleya. No proszę, co? Gothic, Bezi i Diego w kanionie trolli. Bezimienny i Diego mierzą się z trolem w kanionie. Przeciwnik okazuje się o wiele bardziej problematyczny niż się spodziewali. Postanawiają wspomóc się magią. Pech jednak chciał, że Bezimienny pomylił zwoje. Film autorstwa Maciej Skaja. Jestem mistrzem prastarej magii. Bandyci sami Gothic, lore na wesoło. Bandyci z Jarkendaru. Maciej Sky w kolejnym odcinku Lore na wesoło przybliży nam w krzywym zwierciadle bandytów z Jarkendaru, którzy najwidoczniej przeszli potężną traumę po upadku bariery i mają zaniki pamięci. Nie jest to jednak ich największy problem. O cóż, zaschło mi w ustach. The Movies. Mle 3 Eko. Zwieńczenie trylogii mlecznej. W związku z zakazem produkcji i dystrybucji mleka Sylwia cierpi. Jej mąż Gregor decyduje się na wyprawę do drogi mlecznej, aby zdobyć cenny ekstrakt za wszelką cenę. W międzyczasie w kraju miodem płynącym, bo mlekiem już nie, narastają niepokoje społeczne. Film autorstwa Studio Pracha. Słupa moralnego i umiejętności walki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zaoxami zaprezentował pierwsze odcinki swojej nowej serii Ulica Waliwora. Osiedle wita nowego mieszkańca, Marka, który swoją przeszłość zostawia za sobą, poszukując nowego towarzystwa i przede wszystkim kasy. Na tytułowej ulicy poznaje grupę nietuzinkowych osobistości, którzy cwaniactwo i pomieszanie zmysłowe łączą w różnych proporcjach. Jedno jest pewne, w takim towarzystwie nuda nie będzie opcją. Nie wiem, czy on w ogóle kiedykolwiek miał rodziców. Wormsowa awantura o kasę, odcinek 25, edycja pierwsza.
Kolejny odcinek Wormsowych zmagań w awanturze o kasę. 3 drużyny zmierzą się o finał, w którym będą mogli zawalczyć z mistrzami o przejście do następnego etapu. Film od bezimiennych Studio Films. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł i słucham państwa. Wszystkie wasze autorytety. Rach ciach. Kontynuujemy historię grupy barwnych rozbitków, którzy odkrywają, że mają problemy z pamięcią. Ruben załamuje się po śmierci żony i kłótni ze swoim synem Arnoldem. Oddala się od obozowiska w głąb wyspy i napotyka prastare ruiny i powód problemów z pamięcią. To jednak nie jest koniec jego problemów. Kapitan Thorn płynie dalej. Wszystko to oraz wszechobecna reklama badań Yonder w kolejnym odcinku wszystkich waszych autorytetów. Kolejne klejnoty. Zapraszam. Przepraszam. W okresie marzec-maj Pedro Studios, twórca z serii Peaky Blinders na silniku Red Dead Redemption 2, którego przedstawialiśmy w poprzednim odcinku, nie próżnował i opublikował 6 kolejnych odcinków. Podsumowując, sytuacja wymyka się spod kontroli. Peaky Blinders zmuszeni są stanąć naprzeciw jednego ze swoich najgroźniejszych wrogów. Czas umyka, a w rodzinie narasta gniew i żądza zemsty. Każda decyzja przybliża ich do momentu, który może na zawsze odmienić los Imperium Shelbych. Z równowagi temu dzieciakowi. Naśmiewa się ze... Każda z nich Przed premierą finałowego odcinka serii Czas Przebudzenie twórcy postanowili pomóc nowym i powracającym widzom, tworząc chronologiczne streszczenie całej fabuły, oryginalnej serii oraz jej kontynuacji. Podzielono je na 3 części, odpowiednio opowiadające o wydarzeniach, które zainicjowały wątek główny serii, wątek oryginalnej serii oraz fabułę kontynuacji. Jeśli chcecie sobie odświeżyć i być na bieżąco z fabułą, to macie ku temu możliwość. Dymitr nawet nie chce o tym słyszeć. Serii. Na kilka miesięcy przed finałem wieńczącym 15 lat serii Czas oraz kontynuacji Przebudzenie, oryginalni twórcy serii, Kraftschat i Dymitr, zgadzają się na udzielenie wywiadu poprowadzonego przez towarzyszy Kraftschada. Od rozpoczęcia serii. P-Block Talk Exe. Po finale Przebudzenia planowany jest jeszcze jeden projekt, w żaden sposób niezwiązany z uniwersum Czas. Ma to być 4-odcinkowa seria fabularna z pogranicza historii i horroru. Jej premiera planowana jest na pierwszą połowę 2028 roku. P-Block Talk to zespół histeryczny opisywany u Inuitów, który charakteryzuje się nagłymi i gwałtownymi zaburzeniami zachowania. Po napadzie chory zapada w sen, z którego budzi się bez objawów. Irwin. Mroku Więzionych, czyli modyfikacja autorstwa Larmowa oraz jego zespołu. Mod przedstawi nam historię Irwina, myśliwego z kontynentalnej części Królestwa Myrtany, który co kilka lat odwiedza swojego ojca na wyspie Korinis. Cel jego wizyt pozostaje niezmienny i prosty: polowanie na lokalne zwierzęta, a raczej na ich trofea, które są bardzo cenne na kontynencie. Tym razem wszystko przebiega jak zwykle. Irwin przybywa do Korinis i po spotkaniu ze swoimi wiernymi przyjaciółmi myśliwymi w lokalnej tawernie umawia się na wspólne polowanie na dziki następnego dnia. Nie podejrzewa nawet, że to na niego samego rozpocznie się polowanie. Перемогти тіньового звіра. Щоправда, це мало не коштувало йому життя. Screaming Game. Nocą posiadłość staje się miejscem niespodziewanej wizyty. Mieszkaniec, artysta i intelektualista zostanie elementem okrutnej gry, gdzie wiedza o filmach może pomóc mu dożyć poranka. Film autorstwa Gelaosa. Hello? A na koniec tradycyjnie mamy dla Was pozostałe filmy. To tyle na dziś. A Ty, jeśli chcesz mieć pewność, że Twój film pojawi się w kolejnym przeglądzie Machinimy, napisz do nas wiadomość e-mail na adres znajdujący się na naszym kanale, bądź wiadomość prywatną na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze trzymajcie się ciepło. Cześć!